Szanowni Państwo, jak o tym mówiłem na zakończeniu ostatniego wykładu z metafizyki współczesnej, wziąłem się za badanie kategorii bytu ujętego jako dwoistość dynamiczno-energetyczna. Wyszedłem z prostego założenia, że to, co widzimy, słyszymy, czujemy, odzwierciedla się w naszych myślach, a następnie w naszych wypowiedziach. Tradycja filozoficzna nazywa to bardzo uczenie izomorfizmem, czyli jednokształtem bytu, myśli i języka. W oparciu o ten izomorfizm zacząłem opisywać kategorię bytu jako odpowiedniki części mowy. Poczynając od rzeczowników i czasowników jako odpowiedników dwoistej substancji, przeszedłem poprzez przymiotniki i przysłówki, liczebniki i przyimki do spójników. W świetle mojej szkolnej znajomości gramatyki spójniki wydawały mi się czymś w rodzaju myślowych śrubek i zawiasów, czyli akcesoriów potrzebnych do tworzenia relacji między różnymi częściami wypowiedzi, ale tak niepozornych, że odpowiadająca im kategoria realnego bytu będzie warta co najwyżej krótkiej wzmianki. Ot tak dla porządku. Żeby więc coś krótko, ale jednak sensownie o tych spójnikach napisać, przyjrzałem się ich klasyfikacji, dokonanej przez naszych językoznawców. Dzielą oni spójniki na tak zwane hipotaktyczne i parataktyczne. Hipotaktyczne to te, które wprowadzają zdania podrzędne, a parataktyczne to te, które łączą zdania współrzędne. I one mnie właśnie zaintrygowały. Językoznawcy dzielą je na łączne, rozłączne, przeciwstawne, wyłączające, wynikowe i wyjaśniające. 5 z tych rodzajów natychmiast skojarzyło mi się z funkcjami logicznymi. Spójniki łączne z koniunkcją, która używa spójnika i, rozłączne z alternatywą, która używa spójnika lub, wyłączające z binegacją, która używa spójnika ani, a wynikowe z implikacją, która używa spójnika złożonego jeżeli to, i równoważnością, do której dawniej również przypisywano spójnik jeżeli to, a potem zaczęto przypisywać frazę wtedy i tylko wtedy, gdy. Jednak ze zdziwieniem skonstatowałem, że nie ma funkcji logicznej, która używałaby spójników przeciwstawnych. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że funkcja zwana inhibicją, o której nas w szkole nie uczono, używa spójnika przeciwstawnego, lecz nie. Widziałem tylko, że implikacja, 4. z funkcji logicznych, o których nas uczono, jest traktowana jako takie wynikanie w jedną stronę, a równoważność jako takie wynikanie w obie strony. Pamiętałem też, że implikacja jakoś dziwnie ujmuje relację prawdy do fałszu, w związku z czym w liceum wbijano nam w głowę taką formułkę: z prawdy wynika tylko prawda, a z fałszu prawda lub fałsz. Wszystko to sprawiło, że zacząłem, jak to się mówi, drążyć temat. I kolejny raz w życiu zadałem sobie pytanie, jak to właściwie jest. A com przeżył i co widział, film ten zaraz Państwu opowie. Wypada zacząć, jak zwykle, gdy o naukowym problemie mowa, od starożytnych Greków. To oni uchwycili pojęciową implikację i zdefiniowali ją jako idealizację występującego w języku potocznym trybu warunkowego. Szczególne właściwości tego trybu dostrzegli jako pierwsi członkowie szkoły megarejskiej, powstałej w V wieku przed Chrystusem. Filon z Megary, żyjący w IV wieku przed Chrystusem, stwierdził, że tryb warunkowy jest prawdziwy, z wyjątkiem przypadku, gdy poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy. Jego dorobek przejęli stoicy. Diodor z Kronos, żyjący w III wieku przed Chrystusem, dodał, że występowanie prawdziwego poprzednika z fałszywym następnikiem jest niemożliwe w czasie teraźniejszym i przeszłym. Stanowisko Diodora zyskało współcześnie miano implikacji ścisłej, a stanowisko Filona implikacji materialnej. Możliwość wynikania prawdziwego wniosku z fałszywych przesłanek oraz w pewnych przypadkach prawdziwego wniosku z przeciwstawnych przesłanek opisał również Arystoteles w dziele zatytułowanym Analityki pierwsze. Logika wieków średnich, mimo oporu części scholarów, ujęła te spostrzeżenia w twierdzeniu mówiącym, że z koniunkcji dwóch zdań sprzecznych wynika logicznie dowolne zdanie. Zostało ono zawarte w popularnej formule ex falso quod libet, zwanej również zasadą eksplozji, która jest używana do dzisiaj.
W drugiej połowie XIX wieku miała miejsce reforma logiki, która dokonała się głównie za sprawą niemieckiego uczonego Fryderyka Bogusława Frege'ego. W roku 1879 opublikował on dzieło zatytułowane Begriffsschrift, w tłumaczeniu na polski Ideografia, w którym zawarł podstawy współczesnej logiki formalnej. Jednak zarówno implikacja ujęta w ramy teorii funkcji logicznej trybu warunkowego, jak i zasada eksplozji przetrwały tę jego reformę bez istotnych zmian. W efekcie problem wynikania fałszywego wniosku z prawdziwych przesłanek jest obecnie redukowany do stwierdzenia braku odnośnej interpretacji. Polski logik Marcin Tkaczyk stawia retoryczne pytanie, czy taka redukcja jest uprawniona, i podnosi tę kwestię jako najważniejszy filozoficzny problem logiki. No to rozwiążmy ten problem. Na początek przypomnijmy tabelę zbiorczą funkcji logicznych, zwanych również boolowskimi, ponieważ odkrył je Jerzy Boole, brytyjski matematyk i logik w jednej osobie. Tę tabelę widzą Państwo teraz na ekranie. Na temat jej zawartości napisano wszystko, do czego można było dojść przy pomocy metody analitycznej, czyli polegającej na badaniu pojęć. My sięgnijmy do metody realistycznej i zbadajmy, jak mają się wyabstrahowane przez logików funkcje do realnie istniejących bytów. Szczególnie wdzięcznym do badania bytem jest totalizator sportowy, przyjmujący zakłady o wynik meczu piłki nożnej między drużynami A i B, na oznaczenie których w formułach rachunku zdań będę używał tradycyjnych oznaczeń P i Q. Podczas takiego meczu każda z drużyn zdobywa bramkę lub nie zdobywa. Niech w naszych rachunkach 1 oznacza zdobytą bramkę, a 0 brak zdobytej bramki. Dla uproszczenia przyjmijmy, że każda z drużyn może zdobyć po 1 bramce. Są 4 możliwe kombinacje. Po pierwsze, obie drużyny zdobywają bramki. Kombinacja druga, drużyna A zdobywa bramkę, drużyna B nie zdobywa bramki. Kombinacja trzecia, drużyna A nie zdobywa bramki, drużyna B zdobywa bramkę. I kombinacja czwarta, żadna z drużyn nie zdobywa bramki. Zależnie od tego, które z kombinacji bierzemy pod uwagę, możemy postawić zakłady na 10 różnych wyników meczu. Jeżeli obie drużyny zdobędą bramki, to będzie to remis bramkowy. W logice odpowiada mu koniunkcja, co można ująć w tabeli, którą widzą Państwo na ekranie. Koniunkcja posługuje się spójnikiem łącznym i. Ponieważ łączy on 2 stany, w których zachodzi zdobycie bramki, nazwijmy go spójnikiem łącznym inkluzywnym. Jeżeli zdarzy się, że jedna drużyna wygra, a druga przegra lub będzie remis bezbramkowy, to wszystkie te wyniki będzie można określić wspólnym mianem nieremis bramkowy. W logice takiemu wynikowi odpowiada dysjunkcja, co można przedstawić w kolejnej tabeli. Dysjunkcja operuje spójnikiem bądź nie. Ponieważ rozłącza on 2 stany, w których nie dochodzi do zdobycia bramki, nazwijmy go spójnikiem rozłącznym ekskluzywnym. Remisowi bezbramkowemu odpowiada funkcja zwana binegacją, co widzą Państwo w tabeli. Binegacja operuje spójnikiem wyłączającym ani. Łączy on 2 stany, w których nie zachodzi zdobycie bramki, więc nazwijmy go spójnikiem łącznym ekskluzywnym. Jeżeli nie chcemy postawić zakładu na remis bezbramkowy, to możemy postawić na nieremis bezbramkowy. Taki wynik padnie, gdy jedna drużyna wygra, a druga przegra lub będzie remis bramkowy. W logice takiemu wynikowi odpowiada alternatywa, co mogą Państwo zobaczyć w kolejnej tabeli. Alternatywa operuje spójnikiem rozłącznym lub. Ponieważ rozłącza on 2 stany, w których zachodzi zdobycie bramki, nazwijmy go spójnikiem rozłącznym inkluzywnym. Jeżeli zamierzamy postawić nasze pieniądze na remis, to musimy wpisać jedynki w polach odpowiadających wynikom remis bramkowy i remis bezbramkowy. W logice takiemu wynikowi odpowiada równoważność, określana zamiennie zaczerpniętym z łaciny terminem ekwiwalencja.
Obecnie logicy usiłują przypisać jej spójnik wtedy i tylko wtedy, gdy. Wygląda to jednak na rozpaczliwą próbę wprowadzenia werbalnej różnicy między implikacją a równoważnością, by móc uratować logikę przed niewytłumaczalnością implikacji. W naszym totalizatorze pozostaniemy więc przy spójniku wynikowym inkluzywnym, jeżeli to, którego nauczano w moich czasach licealnych. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że żadnego remisu nie będzie, to czym prędzej obstawmy wynik nieremis, któremu w logice odpowiada nierównoważność, określana również pochodzącym z łaciny terminem kontrawalencja. Współcześni logicy przypisują do tej funkcji spójnik albo, ponieważ można przedstawić ją również w postaci alternatywy wykluczającej. Ale nie popełnimy błędu, pozostając przy spójniku wynikowym ekskluzywnym, jeżeli to nie. Tabela dla tej funkcji przybiera postać widoczną w tej chwili na ekranie. I tak oto poznaliśmy 6 wyników meczu piłkarskiego, definiowanych jako remisy lub nieremisy. Pozostały do omówienia 4 wyniki, a mówiąc ściśle 2 wyniki, ale za to każdy w 2 przeciwstawnych wersjach. Pierwszy to wygrana jednej z drużyn i przegrana drugiej. W logice odpowiada mu inhibicja, operująca spójnikiem przeciwstawnym, lecz nie. Wygrana drużyny A i związana z tym przegrana drużyny B może zdarzyć się tylko w jednym przypadku, gdy drużyna A zdobędzie bramkę, lecz drużyna B nie zdobędzie. Tabelę obrazującą ten przypadek widzą Państwo w tej chwili na ekranie. Dopełnieniem inhibicji jest implikacja, której w naszym totalizatorze odpowiada wynik niewygrana A, nieprzegrana B. Wygrana padnie na ten wynik, gdy będzie remis lub wygra drużyna B. Można to przedstawić w tabeli widocznej na ekranie. Implikacji przypisuje się spójnik wynikowy inkluzywny, jeżeli to wyniki wygrana B, przegrana A i niewygrana B, nieprzegrana A mają jako swoje odpowiedniki w logice inhibicję odwrotną i implikację odwrotną. Tabele tych funkcji odwrotnych różnią się od tabel ich prostych odpowiedników tylko miejscem zera i jedynki w środkowych wierszach, w związku z czym nie ma potrzeby ich tutaj prezentować. Zestawmy teraz na jednym miejscu otrzymane wyniki, funkcje logiczne i rodzaje spójników do nich przypisane. Dla lepszego zobrazowania tematu dodajmy ich analogaty matematyczne, jakimi są działania i stosunki arytmetyczne, ujęte tak, jak je ujmował wspomniany Jerzy Bull. Mnożenie jako odpowiednik koniunkcji, dodawanie jako odpowiednik alternatywy, równość jako odpowiednik równoważności i nierówność jako odpowiednik tzw. przez niego subsumpcji, czyli w naszym przypadku inhibicji. Po przeciwnych stronach tabeli dodajmy dopełnienia wymienionych elementów. Powstaje zestawienie, które widzą Państwo na ekranie. Jak widać, w środkowych kolumnach tabeli widnieją po 3 rodzaje spójników. W kolumnie po lewej stronie widnieją spójniki łączne, wynikowe i przeciwstawne. Natomiast w kolumnie po prawej spójniki rozłączne, wynikowe i, o dziwo, po raz drugi spójniki wynikowe. Spójniki łączne ekskluzywne to nic innego jak wyróżnione przez językoznawców spójniki wyłączające. Można w związku z tym stwierdzić, że tabela zawiera wszystkie rodzaje spójników wyróżniane obecnie przez polskich językoznawców. Jednak widoczna jest w niej jedna zadziwiająca niekonsekwencja. W wierszu 4 spójniki implikacji nie są spójnikami tego samego rodzaju co spójniki inhibicji, chociaż z układu tabeli wynika, że powinny nimi być, lecz są spójnikami wynikowymi. Mało tego, nie są nawet spójnikami wynikowymi ekskluzywnymi, należącymi do prawej kolumny spójników, lecz spójnikami wynikowymi inkluzywnymi. Dzieje się tak, mimo że zarówno odpowiadająca im matematyczna nierówność słaba, jak i wyniki totalizatora są negacjami swoich odpowiedników po lewej stronie tabeli. Gdy dodamy do tego spostrzeżenie polskiego logika Andrzeja Mostowskiego, że funktor implikacji nie odpowiada pojęciu wynikania jednego zdania z drugiego, nasuwa się oczywisty wniosek, że implikacja nie jest tym, za co była uznawana przez 2,5 tysiąca lat. Innymi słowy,
implikacja nie jest wynikaniem. Czym w takim razie jest? Jaka jest, mówiąc językiem filozofii realistycznej, jej prawdziwa natura? Z oglądanych przez nas przykładów widać, że wartości logiczne implikacji i inhibicji w tablicach zero-jedynkowych nie wynikają jedna z drugiej, lecz przeciwstawiają się sobie. Prowadzi to do wniosku, że prawdziwą naturą funkcji logicznej zwanej dotychczas implikacją jest coś, co jest jakąś formą rywalizacji i co w związku z tym można nazwać konkurencją. Nazwę implikacja można by w związku z tym zmienić na nazwę konkurencja, co zaproponowałem parę lat temu w artykule Rozwiązanie paradoksu implikacji materialnej. Ostatnio natrafiłem jednak w sieci na bliskoznaczny termin kompetycja, od łacińskiego competitio, współzawodnictwo, używany prawie wyłącznie przez biologów, który ma tę zaletę, że nie jest tak wieloznaczny jak termin konkurencja. W związku z tym proponuję zastąpić termin implikacja terminem kompetycja, a terminem konkurencja objąć cały ten rodzaj przeciwstawności logicznej, który obejmuje inhibicję i kompetycję. Identyfikacja implikacji jako przeciwstawności została również ostatnio dokonana przez prowadzącego badania nad kwadratem logicznym francusko-włoskiego logika Alessio Morettiego. W monumentalnej pracy doktorskiej zatytułowanej The Geometry of Logical Opposition stwierdza on, że subalternację, czyli implikację logiczną, można i należy postrzegać jako rodzaj przeciwstawności. Moretti opracował teorię N-przeciwstawności, N-opposition theory, NOT, którą uważa za pewnego rodzaju, być może bezkrwawą rewolucję w logice. Według niego struktury przestrzenne opisujące wszelkie możliwe przeciwstawności, tak zwane beta N structures, mają fundamentalne znaczenie dla logiki i są zupełną nowością. Jego stanowisko podziela już kilku innych logików i jest tylko kwestią czasu powszechne uznanie faktu, że prawdziwą naturą tego, co nazywano przez wieki implikacją, jest kompetycja. Zmiana rozumienia natury funkcji logicznej domaga się stosownej zmiany używanych w niej konektywów. Skoro kompetycja to przeciwstawność, to powinna używać spójników przeciwstawnych. Które to jednak mają być spójniki? Inhibicja, jak już powiedzieliśmy, ma ustalony konektyw, lecz nie. Natomiast kompetycja nie ma żadnego i nie wiadomo, czy wystarczy jeden, czy trzeba ich więcej. Zwykła kompetycja, w której zdania opisują równorzędne stany rzeczy, czyli taka jak na śniadanie piję kawę, ale na kolację piję herbatę, funkcjonuje poprawnie z takimi spójnikami przeciwstawnymi jak ale, lecz, niemniej, jednak, natomiast, aczkolwiek czy zaś. Natomiast kompetycja, w której zaznacza się różnica preferencji opisywanych stanów rzeczy, wymaga zastosowania spójników ewentualnie lub w ostateczności. Na przykład, odradzając komuś picie kawy, możemy użyć zdania złożonego z podwójną kompetycją. Nie pij kawy. Ewentualnie pij kawę, ale dolewaj mleka. Co można zapisać w klasycznym rachunku zdań przy pomocy formuły widocznej na ekranie. Jak zauważa pani Elżbieta Magner z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyraz ewentualnie wskazuje, że możliwość, o której mowa w zdaniu przed nim, jest bardziej realna, bardziej prawdopodobna, czy też bardziej pożądana niż ta w zdaniu drugim. Możliwość, o której mowa jest w zdaniu drugim, jest brana pod uwagę dopiero wówczas, gdy pierwsza nie dojdzie do skutku, albo gdy zostanie ona uznana za nierealną. Profesor Magner po długich wahaniach powiązała spójnik ewentualnie z alternatywą, ale być może usłyszawszy o istnieniu kompetycji, zmieni zdanie. Natomiast wszystkie przeprowadzone w tym wykładzie wywody świadczą, że spójnik ewentualnie to kolejny z poszukiwanych konektywów kompetycji. Trzecim kandydatem do zbioru konektywów kompetycji jest spójnik złożony raczej niż.
Wyraża on równie świetnie różnice preferencji rzeczowych, jak spójnik ewentualnie, a oprócz tego chyba najlepiej oddaje stosunek przeciwstawności analogiczny do matematycznej nierówności słabej. Tego spójnika użył kiedyś mój świętej pamięci kochany ojciec, wyrażając swój stosunek do partii komunistycznej. Powiedział mianowicie: raczej pójdę wagony przepychać, niż się do partii zapiszę. Tym jednym zdaniem, popartym przykładem całego życia, uodpornił mnie na wszelkie tak zwane ukąszenia heglowskie. Jak widać z tych kilku stwierdzeń, zastosowanie poszczególnych spójników przeciwstawnych w roli konektywów zależy od typu opisywanej przeciwstawności i od rodzaju relacji między zdaniami atomowymi. Wyczerpująca analiza tych kwestii przekracza ramy tego wykładu i wymaga osobnego opracowania z udziałem językoznawców. Tu pozostaje stwierdzić, że liczba i dobór konektywów kompetycji, pomimo wstępnych rozstrzygnięć, pozostają kwestiami otwartymi. Przeistoczenie implikacji w kompetycję posiąga za sobą również konieczność dostosowania nazewnictwa i oznaczeń używanych w logice oraz modyfikację niektórych praw logiki. Osoby zainteresowane tymi propozycjami znajdą je we wspomnianym artykule Rozwiązanie paradoksu implikacji materialnej, a na tym wykładzie wspomnijmy jeszcze o bramkach logicznych w elektronice, które dotąd odwzorowywały implikacje, a odtąd będą odwzorowywać kompetycję. Bramkę implikacji oznaczano dotychczas symbolem impli. Szacunek dla logiki nakazuje nazwać ją teraz bramką kompetycji i zmienić symbol impli na comp. Do czasu oficjalnego wprowadzenia tej zmiany obie nazwy powinny być używane wspólnie w formie comp impli. Bramka inhibicji jest w literaturze oznaczana symbolem inhib, który należy zachować, lub ndimpli, z którego należy zrezygnować. Zainteresowanie bramkami logicznymi kompetycji i inhibicji do niedawna nikłe gwałtownie wzrosło w ostatnich kilkunastu latach w związku z wynalezieniem memrystora. Memrystor jest czwartym elementarnym układem elektronicznym, obok rezystora, kondensatora i cewki indukcyjnej. Jego istnienie przewidział w roku 1971 amerykański inżynier Leon Chua. Obok jego zdjęcia, które widzą Państwo na ekranie, znajduje się ilustracja, którą śmiało można nazwać kwadratem elektronicznym. Patrząc na ten kwadrat, trudno oprzeć się wrażeniu, że ma on coś wspólnego z kwadratem przeciwstawności logicznych. Co? Tego nie wiem, ale może trafi się logik lepiej znający elektronikę i dostrzeże ukrytą dla mnie analogię. Tak czy owak, okazało się, że bramki kompetycji i inhibicji dają się skonstruować przy użyciu mniejszej liczby memrystorów niż najbardziej dotychczas wszechstronne bramki NAND. Pozwala to przypuszczać, że układy zbudowane w oparciu o bramki comp-impli i inhib okażą się wydajniejsze od dotąd stosowanych. Z drugiej strony specjaliści są zdania, że zwykłe zastępowanie bramek NAND i AND-O bramkami comp-impli nie przyniesie optymalnego rezultatu. Na ostateczny wynik pojawienia się memrystorów w świecie układów cyfrowych trzeba w związku z tym jeszcze poczekać. Ale uczeni tacy jak Piotr Cyganik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego widzą Państwo na ekranie, jak wygłasza wykład o znaczeniu odkrycia memrystora, nie mają wątpliwości, że właśnie zaczyna się nowa epoka w elektronice. Bardzo mi się spodobał ten wykład Piotra Cyganika. Oczyma wyobraźni zobaczyłem sztucznego inteligenta, który przychodzi do mnie i mówi: działam na memrystorach i dzięki temu jestem bardziej wydajny niż którykolwiek z moich poprzedników. Mój algorytm operuje konektywami kompetycji zamiast implikacji. Co chcesz, żebym ci rozwiązał? Ja mu na to odpowiadam bez namysłu: rozwiąż paradoks Rossa. Paradoks Rossa to jeden ze starszych paradoksów logiki, sformułowany w roku 1941 przez duńskiego prawnika i filozofa prawa Alfa Nilsa Krzysztofa Rossa. Bierze się on z implikacyjnego ujęcia reguły pochłaniania dla alternatywy,
która w klasycznym rachunku zdań ma postać widoczną w tej chwili na ekranie. Jeżeli zmienną P zdefiniuje się jako wyślij list, a zmienną Q jako spal list, to implikacja mówi, że jeżeli masz wysłać list, to masz go wysłać lub spalić. Takiego rozumowania oczywiście nie sposób zaakceptować. Patrzę więc na sztucznego inteligenta, a on wypuszcza z siebie strumień dźwięków, które brzmią następująco. Oto rozwiązanie. Zdania podane przez Rossa należy połączyć konektywem przeciwstawnym. Całe zdanie złożone powinno brzmieć: wyślij list, ewentualnie wyślij go lub spal. Czy można sobie wyobrazić piękniejszą odpowiedź? Zdania atomowe połączone konektywem ewentualnie tworzą zdanie złożone wolne od paradoksu. Kompetycja działa! Myśl ludzka została uwolniona od trwającej 2,5 tysiąca lat deformacji logicznej. Sztuczny inteligent zniknął, a ja zobaczyłem tysiące ludzi, którzy unikną bezrobocia, znajdując zatrudnienie przy aktualizacji podręczników logiki, zarówno w wersjach papierowych, jak i elektronicznych. Aż tu nagle gdzieś w środku głowy pojawiła mi się niepokojąca myśl. Przecież zgodnie z tym, co piszą wszystkie podręczniki, ani te zdania atomowe, ani to zdanie złożone nie są zdaniami w sensie logicznym, ponieważ nie są zdaniami orzekającymi. Na takie diktum już miałem opuścić ręce, ale szczęśliwie przypomniało mi się, że gdzieś w sieci widziałem takie nazwy jak logika norm lub logika imperatywna. I tak oto stanąłem przed kolejnym problemem. Czy tylko zdania orzekające są zdaniami w sensie logicznym? Czy są nimi również zdania w innych trybach? Jak udało mi się znaleźć odpowiedź na to pytanie, opowiem Państwu na drugim wykładzie.